Lekcja 1. Zachowaj organizację. Naprawdę pomaga zachować porządek i nie zapomnieć o niczym podczas naszych pracowitych dni. Całkowicie się zgadzam. Posiadanie systemu może znacząco wpłynąć na naszą produktywność. Tak, uważam, że prowadzenie list i używanie przypomnień w telefonie bardzo mi pomaga. To jest mądre. Lubię używać planera do zapisywania ważnych zadań i spotkań. Dokładnie. Pozwala mi to na wizualizację mojego harmonogramu i efektywne ustalanie priorytetów. Dodatkowo zmniejsza stres, ponieważ wiem, że nie przeoczę niczego ważnego. Absolutnie. Podzielmy się wskazówkami, jak oboje możemy ulepszyć nasze strategie organizacyjne. Podoba mi się to. Razem możemy motywować się nawzajem do pozostawania na bieżąco z naszymi obowiązkami. Oto bardziej zorganizowany i produktywny styl życia dla nas obojga. Lekcja 2. Ciągłe doskonalenie. Ciągłe doskonalenie nauczania jest niezbędne dla stworzenia lepszego środowiska uczenia się. Całkowicie się zgadzam. Z tych powodów nauczanie i uczenie się powinny się skutecznie uzupełniać. Tak, kiedy nauczyciele rozwijają swoje metody, bezpośrednio przynosi to korzyści doświadczeniom uczniów. Absolutnie. Innowacyjne podejścia mogą angażować uczniów i poprawić ich zrozumienie. Uważam, że informacje zwrotne od uczniów są również kluczowe dla rozwoju nauczycieli. Tak, konstruktywne informacje zwrotne pomagają nauczycielom zidentyfikować obszary do poprawy. Omówmy strategie, które możemy wdrożyć, aby promować ten cykl poprawy. Bardzo bym chciała. Współpraca nad nowymi pomysłami może prowadzić do niesamowitych zmian w naszych praktykach nauczania. Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ na naszą społeczność uczącą się. Lekcja 3. Projekty rzemieślnicze. To naprawdę kreatywne. Co robisz z rzemiosłem, które wykonujesz? Zwykle podaruję je przyjaciołom i rodzinie lub dekoruję nimi mój dom. To wspaniały pomysł. Osobiste ręcznie robione prezenty zawsze mają szczególny akcent. Absolutnie. To satysfakcjonujące widzieć, jak inni doceniają czas i wysiłek, który wkładam w moje dzieła. Mogę sobie wyobrazić, że rzemiosło może być również świetnym sposobem na wyrażenie swojej osobowości i stylu. Tak, pozwala mi pokazać swoją kreatywność w namacalny sposób. Zaplanujmy razem dzień rzemieślniczy. Fajnie byłoby podzielić się pomysłami i technikami. Podoba mi się to. Współpraca przy projektach może zainspirować nas do próbowania nowych rzeczy. Oto, aby razem tworzyć piękne rzeczy i dzielić się naszą kreatywnością. Lekcja 4. Refleksje historyczne. Stał się bardziej wycofany i występował rzadziej w roku 1817. To intrygujące. Sprawia, że zastanawiasz się, jakie czynniki przyczyniły się do jego zmiany w zachowaniu. Absolutnie. Czasami osobiste wyzwania mogą dotknąć nawet najbardziej utalentowanych osób. Zgadzam się. Ważne jest, aby zrozumieć kontekst ich życia w tym czasie. Tak, badanie ich zmagań może dostarczyć cennego wglądu w ich dziedzictwo. Zagłębimy się w jego historię i zobaczmy, jak te doświadczenia ukształtowały jego wkład. Świetny pomysł. Zrozumienie trudności, z jakimi się zmierzył, może pogłębić nasze uznanie dla jego pracy. Tak, i przypomina nam, że każdy ma swoje własne bitwy do stoczenia. Uhonorujmy jego podróż, dowiadując się więcej o jego życiu i osiągnięciach. Lekcja 5. Działania humanitarne. A bezinteresowni ludzie, których wysiłki złagodziły cierpienie milionów ludzi, naprawdę nas inspirują. Absolutnie.
Ich zaangażowanie w pomaganie innym jest świadectwem siły współczucia. Tak, to niesamowite, jak działania jednej osoby mogą wywołać falujący efekt pozytywnych zmian. Całkowicie się zgadzam. Powinniśmy świętować i wspierać tych, którzy poświęcają swoje życie służbie. Porozmawiajmy o sposobach, w jaki możemy przyczynić się do działań humanitarnych we własnej społeczności. To brzmi jak wspaniały pomysł. Nawet małe działania mogą mieć dużą różnicę. Tak, razem możemy zainspirować innych do przyłączenia się do nas w wywieraniu pozytywnego wpływu. Z niecierpliwością czekam na odkrycie możliwości pomocy potrzebującym. Oto, aby coś zmienić i wspierać bezinteresowne osoby wśród nas. Lekcja 6. Eksploracja kulinarna. Chciałbym spróbować tego przepisu na sos makaronowy. Brzmi niesamowicie. Tak, myślę, że będzie to wspaniała mieszanka smaków, którą będziemy mogli cieszyć się razem. Mogę sobie już wyobrazić bogaty aromat wypełniający kuchnię podczas gotowania. Absolutnie. Wspólne gotowanie sprawi, że będzie jeszcze przyjemniejsze i niezapomniane. Myślę, że powinniśmy zebrać wszystkie składniki i dobrze się bawić. Świetny pomysł. Zawsze miło jest podzielić się doświadczeniem i stworzyć coś pysznego. Tak, a eksperymentowanie z nowymi przepisami może prowadzić do zaskakujących odkryć. Jestem podekscytowany, widząc, jak to się potoczy. Gotowanie jest tak kreatywnym ujściem. Oto kulinarna przygoda pełna śmiechu i wspaniałego jedzenia. Lekcja 7. Planowanie podróży. Myślę, że powinniśmy zaplanować naszą podróż. Powiedziałbym, że tydzień powinien wystarczyć, aby zbadać wszystko, co chcemy zobaczyć. To brzmi idealnie. Tydzień daje nam dużo czasu na relaks i podziwianie widoków bez poczucia pośpiechu. Dokładnie. Możemy odwiedzić główne atrakcje i nadal mieć czas na spontaniczne przygody po drodze. Tak, a tydzień pozwala nam naprawdę zanurzyć się w lokalnej kulturze. Zgadzam się. Zróbmy listę wszystkich miejsc, które chcemy odwiedzić i zajęć, które chcemy robić. Świetny pomysł. W ten sposób możemy ustalić priorytety i zapewnić, że maksymalnie wykorzystujemy nasz czas. Cieszę się, że mogę zacząć planować. Wspólne odkrywanie nowych miejsc będzie wielką radością. Zdecydowanie. Oto, aby stworzyć niezapomniane wspomnienia z naszej nadchodzącej przygody. Tak, zróbmy tę podróż jedną z książek. Lekcja 8. Rybołówstwo i społeczność. W dużej mierze polegali na łowieniu żywności, co ukształtowało ich styl życia w tak niezwykły sposób. Tak, mieszkali w osiadłych wioskach i stali się ekspertami w rzeźbieniu drewna z otaczających drzew. To fascynujące, jak ich umiejętności rybołówstwa i obróbki drewna pomogły im się rozwijać. Absolutnie. Umiejętności te pozwoliły im stworzyć zrównoważone społeczności, które z czasem kwitły. Podoba mi się sposób, w jaki wykorzystali otaczające je zasoby, aby zaspokoić swoje potrzeby. Dokładnie. Ich związek z naturą był niezbędny zarówno dla ich przetrwania, jak i tożsamości kulturowej. Dowiedzmy się więcej o tym, jak te praktyki wpłynęły na współczesny styl życia. Bardzo bym chciała. Zrozumienie ich historii może dziś dać nam cenne lekcje. Tak, ważne jest, aby docenić tradycje, które ukształtowały nasz świat. Lekcja 9. Idealne zakwaterowanie. Ja też. Upewnijmy się, że znajdziemy idealne miejsce na pobyt na naszą podróż. Absolutnie. Komfortowe zakwaterowanie może naprawdę poprawić całe wrażenia.
Tak, wolałbym miejsce z dobrymi recenzjami i dogodnym dostępem do lokalnych atrakcji. To mądry wybór. Plus, posiadanie przytulnego pokoju do relaksu po dniu zwiedzania jest niezbędne. Dokładnie. Myślę, że wkrótce powinniśmy zacząć szukać opcji, aby uzyskać najlepsze oferty. Zgadzam się. Zawsze warto zarezerwować zakwaterowanie z wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu. Weźmy również pod uwagę udogodnienia, takie jak śniadanie i Wi-Fi, aby nasz pobyt był przyjemniejszy. Świetny punkt. Te dodatki mogą naprawdę zwiększyć nasz komfort i wygodę. Jestem podekscytowany znalezieniem idealnego miejsca, które idealnie pasuje do naszych potrzeb. Lekcja 10. Konserwacja lotnictwa. Naprawy są kluczowe dla każdej linii lotniczej. Żadna firma lotnicza nie chce mieć swoich samolotów w hangarze, gdy mogą być w powietrzu, zarabiając pieniądze. Absolutnie. Utrzymanie pracy samolotów jest niezbędne dla utrzymania harmonogramów i satysfakcji klientów. Tak, przestoje mogą być kosztowne, zarówno pod względem pieniędzy, jak i reputacji. Zgadzam się. Dlatego tak ważna jest regularna konserwacja i szybkie naprawy. Dokładnie. Zapewnia, że loty są bezpieczne i niezawodne dla pasażerów. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób linie lotnicze mogą usprawnić swoje procesy konserwacyjne, aby zminimalizować opóźnienia. Świetny pomysł. Innowacje technologiczne mogą odgrywać znaczącą rolę w tym obszarze. Tak, a inwestowanie w wykwalifikowanych techników jest równie ważne dla wysokiej jakości napraw. Wspólnie możemy odkrywać rozwiązania, które zwiększają wydajność w branży lotniczej. Lekcja 11. Ustawianie planów. Idę na wszelki wypadek, ale myślę, że lepiej być przygotowanym. Zgodziłem się. Ustalmy datę i dokonajmy niezbędnych ustaleń z wyprzedzeniem. Tak, planowanie pomoże zapewnić, że wszystko pójdzie gładko i niczego nie przegapimy. Dokładnie. Jasny plan ułatwia cieszenie się doświadczeniem. Myślę, że powinniśmy również omówić, co chcemy osiągnąć w tym czasie. To świetny pomysł. Wyznaczanie celów sprawi, że będziemy skoncentrowani i zmotywowani. Zapiszmy nasze cele i wszelkie konkretne działania, które chcemy uwzględnić. Tak, w ten sposób możemy mierzyć nasze postępy i świętować nasze osiągnięcia. Jestem tym podekscytowany. Dobrze zorganizowane podejście sprawi, że będzie to niezapomniane doświadczenie. Lekcja 12. Techniki fotograficzne. To imponujące. Czy edytujesz swoje zdjęcia, czy zachowujesz je naturalne? Zwykle edytuję je trochę, aby poprawić kolory i oświetlenie, ale wolę naturalny wygląd. Całkowicie rozumiem. Miło jest zachować autentyczność uchwyconej chwili. Dokładnie. Chcę, aby moje zdjęcia odzwierciedlały prawdziwe piękno tego, czego doświadczyłem. Edycja może być świetnym narzędziem, ale ważne jest, aby nie przesadzać. Tak, znalezienie tej równowagi jest kluczowe, aby zachować istotę oryginalnego obrazu. Myślę, że twoje podejście sprawia, że twoja fotografia wydaje się bardziej autentyczna i relatywna. Dziękuję. Lubię dzielić się swoją perspektywą przez obiektyw w naturalny sposób. Zaplanujmy wkrótce dzień fotograficzny. Chciałbym nauczyć się niektórych twoich technik. Lekcja 13. Badania lotów. Przy rezerwacji lotu warto sprawdzić zarówno stronę internetową linii lotniczej, jak i inne agregatory. Absolutnie. Porównywanie cen pomoże Ci znaleźć najlepsze dostępne oferty. Tak, a czasami linie lotnicze oferują ekskluzywne rabaty, których nie znajdziesz gdzie indziej.
To prawda. Opłaca się zrobić trochę badań przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ponadto czytanie recenzji może dać wgląd w jakość usług linii lotniczych. Zdecydowanie. Wiedza, czego się spodziewać, może poprawić ogólne wrażenia z podróży. Czy kiedykolwiek znalazłeś świetną ofertę korzystając z agregatora? Tak, kiedyś zaoszczędziłem znaczną kwotę na bilecie w obie strony, porównując opcje. To imponujące. Pamiętajmy o tym w naszych przyszłych planach podróży. Lekcja 14. Aspiracje zawodowe. Dentysta naprawia zęby, co jest tak ważną pracą w naszym społeczeństwie. Absolutnie. Zdrowie zębów ma kluczowe znaczenie dla ogólnego samopoczucia i pewności siebie. Jeśli jesteś dobry w kłótni, możesz nawet rozważyć karierę prawniczą. To interesujące. Prawnicy muszą być przekonujący i wyrazisty w swoich argumentach. Tak, i odgrywają istotną rolę w obronie praw klientów. To fascynujące, jak różne umiejętności mogą prowadzić do różnych ścieżek kariery. Dokładnie. Ważne jest, aby zbadać nasze zainteresowania i mocne strony, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie. Zgadzam się. Rozmawiajmy dalej o naszych celach i aspiracjach. To jest inspirujące. Tak, wspieranie się nawzajem w naszych podróżach sprawia, że wszystko jest opłacalne. Lekcja 15. Irlandzkie korzenie. Kiedy myślę o Irlandii, myślę o tym, skąd pochodziła moja rodzina wiele lat temu. To takie piękne połączenie. Irlandia jest bogata w historię i kulturę. Tak, moi przodkowie stanęli przed wieloma wyzwaniami, ale kultywowali też silne poczucie wspólnoty. To niesamowite, jak te korzenie mogą dziś kształtować naszą tożsamość. Absolutnie. Czuję dumę, wiedząc, że część mojego dziedzictwa pochodzi z tak tętniącego życiem miejsca. Czy kiedykolwiek myślałeś o wizycie w Irlandii, aby poznać historię swojej rodziny? Chciałbym to zrobić. Chodzenie tymi samymi ulicami, co moi przodkowie, byłoby znaczącym doświadczeniem. Tak, i możesz się wiele dowiedzieć o tradycjach i historiach swojej rodziny. Zdecydowanie. To byłoby jak połączenie przeszłości z teraźniejszością w tak głęboki sposób. Lekcja 16. Znajdowanie podstawowych elementów. Przepraszam, zostawiłem dziś swoje w domu. Dziś rano bardzo się spieszyłem. Czasami zdarza się nam wszystkim. Co powiesz na znalezienie pobliskiego sklepu, aby zdobyć to, czego potrzebujesz? To świetny pomysł. Doceniam Twoją pomoc. Zawsze miło jest mieć plan zapasowy. Oczywiście. Zaledwie kilka przecznic dalej znajduje się sklep spożywczy. Możemy to sprawdzić. Idealny. Będę w stanie odebrać kilka niezbędnych rzeczy i poczuć się bardziej przygotowany na ten dzień. Dodatkowo jest to dobra wymówka, aby rozciągnąć nogi i cieszyć się małym spacerem razem. Tak, zawsze lubię zmianę scenerii, zwłaszcza gdy wiąże się to z małą przygodą. Dokładnie. A kto wie, po drodze możemy odkryć coś ciekawego. Nie mogę się doczekać tego. Wyjdźmy i zobaczmy, co znajdziemy. Lekcja 17. Owoce egzotyczne. Niektóre owoce są bardziej egzotyczne niż inne, takie jak smoczy owoc i owoc gwiaździsty, żeby wymienić tylko kilka. Absolutnie. Te wyjątkowe smaki i żywe kolory mogą naprawdę zachęcić każdego do ich wypróbowania. Każdy egzotyczny owoc ma swój własny zestaw korzyści zdrowotnych, dzięki czemu są jeszcze bardziej atrakcyjne. Tak, uwielbiam to, jak mogą dodać zabawny akcent do naszych zwykłych sałatek owocowych lub koktajli.
Próbowałeś kiedyś litchi? Jego słodki i kwiatowy smak jest po prostu zachwycający. Mam. To jak wybuch smaku w ustach. Taki orzeźwiający i inny. Myślę, że powinniśmy zbadać lokalny rynek, aby znaleźć niektóre z tych egzotycznych owoców. To świetny pomysł. Fajnie będzie wspólnie odkrywać nowe smaki. Zróbmy z tego dzień i zobaczmy, jakie inne niespodzianki możemy tam znaleźć. Lekcja 18. Hojność pomidorów. Mamy tak wiele pomidorów z naszego ogrodu, że zawsze dajemy kilka naszym sąsiadom. To taki cudowny gest. Dzielenie się produktami pochodzącymi z domu może naprawdę wzmocnić więzi społeczne. Dokładnie. Miło jest szerzyć radość z ogrodnictwa i owoce naszej pracy. Poza tym świeże pomidory smakują o wiele lepiej niż kupione w sklepie. To prawdziwy prezent. Zgadzam się. Jest coś wyjątkowego w cieszeniu się jedzeniem, które jest uprawiane z ostrożnością. Czy kiedykolwiek myślałeś o założeniu małego klubu ogrodniczego w sąsiedztwie? To fantastyczny pomysł. Zachęca to również innych do uprawy własnych warzyw. I mogliśmy dzielić się wskazówkami i przepisami, dzięki czemu jest to zabawne i edukacyjne doświadczenie. Tak. Porozmawiajmy z naszymi sąsiadami i zobaczmy, czy są zainteresowani dołączeniem do nas. Lekcja 19. Cele fitness. Zdecydowanie spróbuję. Brzmi to jak pomocne podejście do utrzymania formy. A co z wagą docelową? Czy poczyniłeś ostatnio jakieś postępy w tym kierunku? Właściwie mam. Byłem bardziej konsekwentny ze swoimi treningami i zdrowym odżywianiem. Wspaniale to usłyszeć. Postęp wymaga czasu, ale każdy krok liczy się do celu. Absolutnie. Odkryłem, że śledzenie posiłków pomaga mi zachować odpowiedzialność. To jest mądre. To niesamowite, jak uważność na to, co jemy, może prowadzić do pozytywnych zmian. Tak, i czuję się bardziej zmotywowany, gdy widzę wyniki moich wysiłków. Zachowanie tej motywacji jest kluczowe. Jaki jest Twój następny krok w podróży fitness? Myślę, że spróbuję nowej klasy treningowej, aby wszystko było ekscytujące i trudne. Lekcja 20. Opcje kariery. Jest tak wiele zadań do wykonania. Może mógłbyś naprawić komputery lub pracować w dziedzinie technologii. To dobra sugestia. Technologia ciągle się rozwija i istnieje duże zapotrzebowanie na te umiejętności. Ponadto praca w technologii może być bardzo satysfakcjonująca, zarówno kreatywnie, jak i finansowo. Absolutnie. Uwielbiam pomysł rozwiązywania problemów i pomagania innym w problemach technologicznych. Wiele stanowisk technologicznych oferuje elastyczne warunki pracy, co jest dużym plusem. Tak, doceniam możliwość pracy w domu lub elastyczne godziny pracy. Czy zastanawiałeś się nad wzięciem jakichkolwiek kursów, aby poprawić swoje umiejętności w tej dziedzinie? Właściwie szukam kursów online, które mogą pomóc mi zacząć. To brzmi jak wielki krok naprzód. Zmotywujmy się nawzajem, badając nasze opcje. Lekcja 21. Postanowienia noworoczne. Ludzie co roku mówią o postanowieniach noworocznych, ale sam nie zawracam sobie głowy podejmowaniem postanowień. Naprawdę. Uważam to za interesujące. Wiele osób postrzega nowy rok jako nowy początek wyznaczania celów. Tak, ale wierzę, że zmiana może nastąpić w każdej chwili, nie tylko na początku nowego roku. To ważny punkt. Niektórzy ludzie mogą czuć się zmuszeni do podejmowania decyzji, ale mogą wyznaczać cele, kiedy tylko zechcą. Dokładnie. Dla mnie chodzi bardziej o ciągłe ulepszanie zamiast czekania na konkretną datę. Widzę, że może to wydawać się bardziej naturalne.
pozwala na elastyczność w rozwoju osobistym. Tak, i ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że postęp jest często procesem stopniowym, a nie nagłą zmianą. Absolutnie. Świętowanie małych osiągnięć przez cały rok może być tak samo satysfakcjonujące, jak każde postanowienie noworoczne. W końcu chodzi o znalezienie tego, co działa najlepiej dla ciebie i twojej podróży do samodoskonalenia. Lekcja 22. Spotkanie superbohaterów. Powiedział, że chce poznać superbohaterów, co uznałem za dość ujmujące i zabawne. To urocze. Dzieci często mają tak pomysłowe pomysły na bohaterów, ich przygody. Tak, a mój ojciec powiedział mu, że może spotkać superbohaterów na nadchodzącej konwencji komiksowej. To brzmi jak fantastyczne wydarzenie. Konwencje są świetne dla fanów do łączenia się z ulubionymi postaciami. Dokładnie. To wspaniała okazja dla dzieci, aby zaangażować się w swoje pasje i poznać podobnie myślących ludzi. Plus, zobaczenie ożywionych ich ulubionych postaci może być dla nich magicznym doświadczeniem. Absolutnie. Sprzyja poczuciu wspólnoty i emocji wśród fanów w każdym wieku. W końcu takie chwile tworzą trwałe wspomnienia i inspirują kreatywność w młodych umysłach. Tak, i kto wie, może pewnego dnia sam zostanie superbohaterem. Lekcja 23. Pokazy z życia rzeczywistego. Moja matka lubi programy o rzeczywistych sytuacjach. Lubi oglądać wiadomości, aby być na bieżąco. To interesujące. Wiele osób docenia prawdziwe historie, ponieważ mogą być tak relatywne i angażujące. Tak, a obserwowanie prawdziwych wydarzeń może zapewnić głębsze zrozumienie otaczającego nas świata. Absolutnie. Często wywołuje ważne rozmowy na temat bieżących wydarzeń i problemów społecznych. Dokładnie. Moja matka uważa, że ważne jest, aby być świadomym tego, co dzieje się lokalnie i globalnie. Zgadzam się. Pozostawanie na bieżąco pozwala nam podejmować lepsze decyzje jako obywatele w naszych społecznościach. Ponadto może nas zainspirować do podjęcia działań w kwestiach, które są dla nas ważne. W końcu bycie połączonym z rzeczywistymi sytuacjami pomaga nam współczuć innym i sprzyja poczuciu wspólnoty. Tak, i zachęca nas do bycia bardziej aktywnymi uczestnikami świata, w którym żyjemy. Lekcja 24. Wspólnie rozwijać się. To niesamowite. Mam nadzieję, że pewnego dnia też uda mi się wyhodować coś takiego. Brzmi to niesamowicie satysfakcjonująco. Tak, pielęgnowanie roślin może być tak satysfakcjonującym doświadczeniem, łączącym nas z naturą w wyjątkowy sposób. Dokładnie. Nie chodzi tylko o efekt końcowy. Proces obserwowania ich wzrostu jest tak satysfakcjonujący. Absolutnie. Ogrodnictwo uczy cierpliwości i troski, które są cennymi umiejętnościami we wszystkich aspektach życia. I ekscytujące jest myślenie o możliwościach, od kwiatów po warzywa i wszystko pomiędzy. Tak, każda roślina ma swoje własne potrzeby i dziwactwa, co czyni ją wspaniałym doświadczeniem edukacyjnym. W końcu uprawa czegoś polega na czymś więcej niż tylko roślinach. Chodzi również o rozwój osobisty. Zdecydowanie. Sprzyja poczucie spełnienia i odpowiedzialności, które mogą być bardzo wzbogacające. Tak, i nie mogę się doczekać dnia, w którym będę mógł doświadczyć tej radości z pierwszej ręki. Lekcja 25. Wycieczka na świeżym powietrzu. Chcesz przyjść? Wybieram się na świeże powietrze. Pewnie. Przydałoby mi się trochę świeżego powietrza. Minęło trochę czasu, odkąd byłem na zewnątrz.
To świetnie. Trochę czasu na świeżym powietrzu może naprawdę pomóc oczyścić umysł i podnieść na duchu. Absolutnie. Czuję się bardziej energiczny i odświeżony po spędzeniu czasu na łonie natury. Dokładnie. Wybierz się na miły spacer i cieszmy się krajobrazem wokół nas. Uwielbiam ten pomysł. To doskonały sposób na relaks i ucieczkę od codziennej rutyny. Na pewno. Ponadto zawsze miło jest mieć dobre towarzystwo podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Wykorzystajmy ten czas razem na świeżym powietrzu. Nie mogę się doczekać tego. To będzie cudowna wycieczka. Lekcja 26. Refleksje kariery. Pierwsze lata mojej kariery zawodowej były niewyróżniające, ale w tym czasie wiele się nauczyłem. Mogę się odnieść. Te wczesne lata mogą być trudne, gdy wymyślisz swoją ścieżkę. Dokładnie. Zdobycie pewności siebie i znalezienie pozycji w branży zajęło trochę czasu. Myślę, że te doświadczenia mają kluczowe znaczenie dla wzrostu, nawet jeśli w tamtym czasie nie wydają się imponujące. Absolutnie. Kształtują to, kim jesteśmy i przygotowują nas do przyszłych wyzwań. Zgadzam się. Każde doświadczenie, dobre lub złe, przyczynia się do naszego rozwoju osobistego i zawodowego. Tak, i jestem wdzięczny za wyciągnięte lekcje. Uczyniły mnie silniejszym. Inspirujące jest słyszenie, jak się rozwijałeś podczas swojej podróży. Dziękuję. Wierzę, że wytrwałość jest kluczem do sukcesu. Lekcja 27. Wskazówki do jazdu. To świetnie. Możesz podać mi wskazówki, proszę? Na pewno. Po wyjściu z hotelu idź prosto przez 2 przecznice. Idealny. Będę o tym pamiętać. Brzmi to łatwe do naśladowania. Tak, to prosta trasa, więc nie powinieneś mieć żadnych problemów. Doceniam pomoc. Zawsze miło jest mieć lokalnego przewodnika po wskazówkach. Oczywiście. Po dotarciu na główną ulicę zobaczysz wejście do parku po lewej stronie. Świetnie. Nie mogę się doczekać zwiedzania parku i podziwiania krajobrazów. Jestem pewien, że ci się spodoba. Park jest piękny, szczególnie o tej porze roku. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. Upewnię się, że zrobię kilka zdjęć do udostępnienia. Lekcja 28. Pomiary powierzchni. Powierzchnia wynosi 300 mm². To dokładny pomiar. Tak, i alternatywnie możemy rozważyć wymiary podstawowe dla jasności. To dobry pomysł. Zrozumienie bazy może pomóc w wizualizacji ogólnego rozmiaru. Absolutnie. Podczas omawiania pomiarów ważne jest, aby mieć obie perspektywy. Odkryłem, że jasne pomiary są kluczowe dla udanych projektów. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o dokładne planowanie i wykonywanie projektów. Upewnijmy się, że dokładnie sprawdzamy nasze obliczenia, aby uniknąć błędów. Zdecydowanie. Dokładność jest kluczem do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Wami nad tym projektem. Lekcja 29. Gotowość na pogodę. Wkrótce się stabilizuję, ale do tego czasu będę trzymał parasol pod ręką na wszelki wypadek. To mądry ruch. Pogoda może być nieprzewidywalna i lepiej być przygotowanym. Absolutnie. Dowiedziałem się, że posiadanie parasola może uratować dzień podczas nagłych pryszniców. Tak, i zawsze kłopotliwe jest złapanie się w deszczu bez żadnej ochrony. Dokładnie. Wolę cieszyć się swoimi wycieczkami, nie martwiąc się o zamoczenie. Regularnie sprawdzajmy prognozę,
aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Świetny pomysł. Znajomość pogody pomoże nam lepiej zaplanować nasze działania. Tak, i zapewni nam świetny czas bez względu na warunki. Oto, aby pozostać sucho i cieszyć się naszymi wspólnymi przygodami. Lekcja 30. Aplikacje do nauki języków. Powinniśmy również szukać aplikacji do nauki języków na naszych telefonach, aby poprawić nasze umiejętności. To genialny pomysł. Korzystanie z aplikacji może sprawić, że nauka będzie bardziej interaktywna i przyjemna. Tak, i często zapewniają ćwiczenia, które pomagają wzmocnić to, czego się uczymy. Dokładnie. Ponadto wiele z nich pozwala nam ćwiczyć mówienie i słuchanie. Uwielbiam, jak dostępna nauka języków stała się dzięki technologii. Absolutnie. Możemy ćwiczyć w dowolnym miejscu i czasie, co jest bardzo wygodne. Zróbmy listę aplikacji, które chcemy wypróbować i zobaczmy, która z nich najbardziej nam odpowiada. Świetny plan. Odkrywanie różnych opcji pomoże nam znaleźć idealne dopasowanie. Cieszę się, że mogę rozpocząć wspólną podróż językową. Lekcja 31. Najważniejsze informacje dotyczące podróży. Francja? To świetnie. Jakie były najważniejsze atrakcje Twojej podróży? Jednym z najbardziej niezapomnianych przeżyć była wizyta w wieży Eiffla. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem zobaczyć to osobiście. Naprawdę zapiera dech w piersiach, zwłaszcza gdy widzisz, że jest oświetlony w nocy. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to musi być piękne. Co jeszcze Ci się podobało? Uwielbiałem też odkrywać urocze ulice Montmartre. Sztuka i kultura były inspirujące. Tak, obszar ten znany jest z tętniącej życiem atmosfery i historii artystycznej. Absolutnie. Zrobiłem tyle zdjęć i zanurzyłem się w kreatywnych wibracjach. Zaplanujmy wspólną podróż do Francji. Chciałbym doświadczyć tego wszystkiego z Tobą. Lekcja 32. Informacje zwrotne dotyczące cen. Co myślą o naszych cenach? Uważali, że jest konkurencyjny w porównaniu z podobnymi produktami na rynku, co jest zachęcające. Wspaniale to usłyszeć. Zawsze uspokaja wiedza, że oferujemy naszym klientom wartość. Absolutnie. Informacje zwrotne pomagają nam zrozumieć, gdzie stoimy w branży. Tak, i ważne jest, aby być na bieżąco z konkurencją, aby pozostać aktualnym. Zgadzam się. Powinniśmy stale oceniać nasze strategie cenowe, aby upewnić się, że są one zgodne z oczekiwaniami klientów. Zbierzmy również więcej informacji zwrotnych, aby sprawdzić, czy istnieją obszary do poprawy. Świetny pomysł. Im więcej mamy spostrzeżeń, tym lepiej możemy dostosować naszą ofertę. Dążymy do utrzymania naszej przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym dostarczaniu produktów wysokiej jakości. Lekcja 33. Znaczenie wiedzy. Wiesz, wolność naprawdę kwitnie, gdy priorytetem jest zwrócenie serc dzieci w kierunku wiedzy i charakteru. To głęboka myśl. Pielęgnowanie miłości do nauki w młodych umysłach jest niezbędne dla lepszej przyszłości. Rzeczywiście, edukacja sprzyja krytycznemu myśleniu i empatii, które są kluczowe w dzisiejszym świecie. Absolutnie i zaszczepianie silnych wartości u dzieci pomaga im wyrosnąć w odpowiedzialnych dorosłych, którzy mogą pozytywnie wnieść wkład w społeczeństwo. Tak, to wspólna odpowiedzialność, którą musimy zapewnić, że następne pokolenie będzie przygotowane do bezpośredniego stawiania czoła wyzwaniom. I nie chodzi tylko o naukowców. Rozwój postaci odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ich interakcji z innymi. Dokładnie kiedy dzieci uczą się cenić uczciwość i życzliwość, stają się bardziej współczującymi liderami w przyszłości. Ostatecznie,
Skupiając się na wiedzy i charakterze, tworzymy podstawy trwałej wolności i postępu. Dobrze powiedziane. Chodzi o budowanie społeczeństwa, które rozwija się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Lekcja 34. Wczesny sukces w sporcie. To fascynujące, jak niektórzy sportowcy osiągają niezwykły sukces w tak młodym wieku. To naprawdę inspirujące. Na przykład, czy wiesz, że Borg wygrał Wimbledon, gdy miał zaledwie 19 lat? Tak, to niesamowite. Jego wczesne triumfy przygotowały grunt pod legendarną karierę w tenisie. Pokazuje, że dzięki talentowi, determinacji i ciężkiej pracy młodzi sportowcy mogą osiągnąć niezwykłe wyżyny. Absolutnie, a jego podróż ilustruje, że odpowiednie wsparcie i szkolenie mogą mieć znaczenie. Tak, i ważne jest, aby docenić poświęcenia młodych sportowców, aby realizować swoje marzenia. Rzeczywiście, zrównoważenie szkolenia i edukacji może być dość trudne, ale wielu z nich udaje się wyróżnić w obu. To świadectwo ich poświęcenia i pasji do sportu, co często motywuje innych do pójścia w ich ślady. Ostatecznie wczesny sukces może zainspirować przyszłe pokolenia do dążenia do wielkości we własnych przedsięwzięciach.